Mam nadzieję, że liczbę widać. Jest to 300 km. Dawno nie pokonywałam setki w tak wolnym tempie. Już nawet nie wiem, ile dni to trwało, ale mam wreszcie to 300. Mam nadzieję, że następna setka będzie łatwiejsza, bo ta poprzednia była trudna i dziś jestem taka śnięta i czuję się troszeczkę taka skasowana. Będę się regenerować dzisiaj na asfalcie. 300 i oby dalej było lepiej. Co za miły widok, sklep w Näsflaten. Zresztą bardzo ładne miejsce nad jeziorem. Zrobiłam zakupy. I idę jeszcze parę kilometrów. Niespodziewanie śpię dzisiaj znowu pod dachem. Takie miejscówki traktuję jako zrządzenie losu, dar od losu, więc nie pogardzam. Idąc drogą zauważyłam stodołę taką trochę zrujnowaną, urwane drzwi, dziura jakaś w ścianie i poszłam popatrzeć, czy tu gdzieś się nie da rozbić namiotu na łączce, bo takie fajne miejsce. I patrzę, w tej stodole jest spokój normalnie, taki z łóżkiem piętrowym. Tak, wiem, że pewnie Norwegowie to nie są przyzwyczajeni, że tak ludzie robią, ale tak się zdarza wędrowcom, że jeżeli jest otwarte, to pozwalamy sobie skorzystać. W tym miejscu pozdrowienia dla właściciela tej miejscówki. Wszystko w jak najlepszym porządku. Spędzę tutaj noc i lecę dalej. Dzisiaj bardzo wietrznie jest, więc akurat idealnie. Okazuje się, że kościół drewniany w Røldal jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w całej Norwegii, obok czegoś takiego jak katedra Nidaros w Trondheim, w której też już kiedyś byłam, więc fajnie, że się udało wejść, aczkolwiek liczyłam na to, że będzie nabożeństwo jutro, ale niestety podobno jest co drugi tydzień. Norwegia nie ma specjalnego zainteresowania, a szkoda, bo jest przepięknie i bardzo klimatycznie, fajnie by było pójść. Trudno. Wstęp biletowany, pełno turystów, trudno, ale fajna historia i fajne wyposażenie, zwłaszcza krucyfiks. Ogólnie cały kościół jest z połowy XIII wieku i krucyfiks właśnie też. Ten krucyfiks ma też swoją legendę o tym, że wyłowił go z jeziora ojciec z synem, którzy popłynęli na ryby, ale był tak strasznie ciężki, że nie mogli go wyjąć. Dopiero kiedy wspomnieli o tym miejscu, o Røldal, to wtedy nagle stał się lekki, aż sam chciał tutaj się przemieścić, i zbudowali kościół i tak dalej. I później okazało się, że ma cudowne właściwości ten krucyfiks i w dniu przesilenia letniego się poci i pielgrzymi wycierali szmatkami pod tego krucyfiksu, przykładali do swoich boleści i im to przechodziło, to co im dolegało. Także taka jest historia ciekawa. Później reformacja, ale pomimo reformacji nadal te czary były uprawiane. Dopiero w 1835 już definitywnie tego zabroniono jako zabobonu, ale wróciło to i teraz obecnie też są takie
specjalne celebracje pielgrzymkowe i właśnie ostatnio podobno było, tylko że no niestety się spóźniłam na takie coś. Nie chce mi się już dziś za bardzo iść dalej, też taki był plan, żeby tu dzisiaj zostać. Jest fajna taka wiata piknikowa w centrum wsi, jest supermarket, chyba 4 kempingi, ale nie zamierzam korzystać, więc sklep, wiata, a jutro dalej, choć jutro ma być burzowy dzień. Tak się mój dzisiejszy nocleg prezentuje. Tu śpiwór rozłożony na ławeczkach. Fajne miejsce bez wiatru. Ktoś się przeszedł wieczorem, czy już jest wieczorem, już jest mocno wieczorem, za 10:09, ale poszli sobie i ogólnie nie ma tu za bardzo ludzi, więc mam nadzieję, że będzie spokój i że się tu wyśpię. No i leje. Na szczęście wyrobiłam się czasowo idealnie i jeszcze zanim zaczęło lać, dotarłam do schroniska Hauke Liseter, a tutaj czekała mnie miła niespodzianka. Trail Angelka Iwona już mi zarezerwowała i opłaciła łóżko w schronisku, więc w ogóle super. Dziękuję bardzo. Bardzo jest miło i przytulnie. Strasznie leje. Dziś 15 mm deszczu ma być tylko wieczorem. Jutro też ma padać, ale już mniej, więc no po prostu jest cudownie. Mam tu pokój dochodzący do kuchni i właśnie sobie gotuję i patrzę, jak strasznie leje. A ten ostatni śnieżny krajobraz to właśnie był ten, z którego miałam według pierwotnego planu przyjść. No a tak, jest straszna ilość śniegu. Mówią tutaj, że Hardangervidda zachodnia jest, no nie powinnam tam absolutnie iść. Ogromna ilość śniegu i potwornie wezbrane rzeki właśnie są. Najmniej odpowiedni moment w roku, żeby tam iść. Więc będę jeszcze kawałek kontynuować drogami i ciachnę wschodnią Hardangerviddę, bo wschodnia jest już podobno wolna od śniegu. Im dalej na zachód po prostu, tym jest gorzej, a im bardziej na wschód, tym lepiej. Chociaż tyle, kawałek Hardangerviddy zobaczę. No i jeszcze sobie będę pić herbatkę i mam dziś na obiad zupę krem z kurczaka z ryżem, a do tego smaży mi się kiełbaska z cebulą i kromka chrupkiego chleba. Szkoda, że nie mam ziemniaków, no ale w każdym razie każdy kucharz powie, że jak się ma masło i cebulę, to coś można z tego wyczarować, a jak jeszcze jest kiełbaska, to już w ogóle. Więc miły wieczór się zapowiada w schronisku. A jutro dalej w drogę. Nadal pada. W nocy cały czas chyba padało, ale taki drobny deszcz. Zbieram się w sobie, żeby już wyjść, bo jest 9 i już naprawdę czas, bo wieczorem ma padać znowu bardziej intensywnie. Idę dziś do miasteczka Haukeli i mam nadzieję, że znajdę tam jakiś daszek, chociaż jakiś przystanek autobusowy, choć one są małe i blisko drogi, więc przystanek nie jest najlepszy, no ale zobaczymy, co się uda
No ale gdzieś będę schodzić w dolinę, więc nie będzie pewnie jakichś ekstremalnych rzeczy. No ale jeszcze główną drogą, niestety. Ostatni dzień głównej drogi. Na szczęście. Leję rzęsiście niestety, ale schroniłam się do przydrożnego kibla, bo popełniłam błąd i nie ubrałam gdzieś wodoodpornych skarpet ani łapawic, więc teraz szybko naprawiam ten błąd, bo już mi zwilgotniały skarpetki. A niestety ma być jakieś 10 mm na metr kwadratowy co najmniej. Norwegia nie rozpieszcza, no ale to było wiadomo. W skarpetach będzie troszeczkę lepiej. No tak, dziś raczej będzie mokro i mało filmowo. Deszcz na dość długo ustał, parę godzin szłam sobie w pomarańczowym ubraniu bezpieczniej niż w granatowej kurtce przeciwdeszczowej drogą. To jest już koniec głównej drogi i właśnie zaczyna lać i właśnie zaczęłam się rozglądać za jakąś wiatą, czymkolwiek, jakimś daszkiem i tak musiałam beznadziejnie wyglądać, bo pod sklepem dziewczyna do mnie zagadała, gdzie idę i w ogóle gdzie śpię i mówię właśnie, że szukam czegoś ekonomicznego, jakieś wiaty i powiedziała, że mogę spać u niej, dała mi adres, ale jej nie będzie w domu, bo właśnie jechała gdzieś autobusem do znajomych ze szkoły, jakoś tak. No i mam nadzieję, że znajdę, to ma być farma tam na wzgórzu, o, tam. Podobno ma kurczaki, jajka, mam sobie wziąć, także ekstra mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Wielkie podziękowania dla Marit, tak się nazywa ta dziewczyna. No i teraz idę do sklepu jakieś kupić jedzenie, bo nie będę przecież jej obiadać, no może zjem trochę jak tych jajek, ale ogólnie sklep. Dziś zapowiadają znowu potworną ulewę, że chodźmy się schronić do tego wspaniałego przybytku, czyli do Szpara. Muszę powiedzieć, że mam niewiarygodne szczęście, jeżeli chodzi o poznawanie fajnych ludzi. Jest cudownie, na dworze leje jak z cebra i będzie jeszcze długo lało, ale jutro już ma być ładnie. A ja mam już kolację gotową, troszeczkę mi się przysmażyły te ziemniaczki. Mam ziemniaczki z marchewką i cebulką i kiełbaską, podsmażone tak na patelni, fajnie. No, będę teraz zajadać, mam herbatkę, mam soczek, wszystko mam. Zrobiłam zakupy w sklepie i doczłapałam do właściwego numeru. Wysłałam zdjęcie Marit, czy to jest na pewno ten dom, na pewno te drzwi. No i ona odpisała, że tak, że spoko, jest też kot, gdzieś wpuściłam go, gdzieś się tutaj błąka. I przyszła ciocia chyba i wujek Marit i sprawdzili jakby, czy wszystko jest ok. Jest ok, także super, bardzo dziękuję, bardzo jest miło oglądać tą parszywą pogodę przez okno, a nie biwakować gdzieś nie wiadomo gdzie w deszczu paskudnym. No, to kolacja i spać. A w międzyczasie minęło 400 km, już jestem na 401,5, tylko zapomniałam, że to już jak zwykle, więc jutro zaczniemy od zrobienia gdzieś fajnego znaku. A to jest właśnie Marit, jej zdjęcie. Jest tu sporo takich fajnych zdjęć rodzinnych, pozwoliła mi pokazać. To jest szczególnie fajne, jak ktoś z rodziny ze całym stadem reniferów i lasem. A tu jest mój pokój, znaczy pokój Marit oczywiście. Tak, tutaj mam. Rozłożyłam sobie kocyk na łóżku, rozłożyłam śpiwór. No i tu wszystkie moje zakupy dzisiejsze, nie licząc tego, co ugotowałam. Także fajnie. A na zewnątrz jest tak.
Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj zaczynam od 400. No już jest pewnie 403 albo coś takiego. Ale tu jest takie dobre miejsce, żeby wypisać tą 400. A bardzo przyjemna noc, śniadanko przy stole i pogoda się diametralnie poprawiła, front odszedł. Najbliższe 2 dni mają być słoneczne, więc super. Jeszcze raz dzięki dla Marit, było super. Także jestem naładowana pozytywną energią i lecę dalej. Ciekawe miejsce do zwiedzenia po drodze. Dom właściwie nie wiem, czy chyba nie jest oryginalny, ale tu stał dom z bardzo znanego norweskiego skrzypka, takiego bardziej folkowego, można powiedzieć, XIX-wiecznego Torgeira Augustssona. W takim domku mieszkał w ostatnich latach swojego życia, był bardzo w ogóle znany. No i cała jakby ludowa kultura w Norwegii to jest coś bardzo dużego. Wszyscy uwielbiają stroje ludowe i tak już było w XIX wieku, to też było modne, tak jak trochę u nas, ale u nas jest trochę inaczej, bo kultura ludowa jest, nie wiem, uznawana za coś takiego wiejskiego i na przykład gwara to uchodzi za mówienie z błędami, a w Norwegii gwary są jak najbardziej pełnoprawnym językiem i jesteś stąd, więc mówisz taki, to jest zupełnie okej i powszechnie akceptowane, a nawet właśnie bardzo tak akcentowane i cenione. Fajna miejscówka, niestety domek jest zamknięty, można tylko zajrzeć przez szybę. Leżą tam skrzypce na stole i kilka starych sprzętów bardzo ładnych. Jestem już prawie w Rauland, to jest kościół w Rauland z XIX wieku, ale wcześniej stał tutaj też taki drewniany, średniowieczny kościółek jak w Røldal. Niestety został rozebrany właśnie w XIX wieku, tuż przed wybudowaniem tego nowego. Z wyposażenia ocalały 2 krucyfiksy, jeden z XIII, drugi z XIV wieku, ale niestety drzwi są zamknięte i nie da się tego zobaczyć, szkoda. Za to można zobaczyć grób tego sławnego muzyka i on też tutaj brał ślub, to tak z ciekawostek. No a jak już to wszystko obejrzę, to szukam biwaczku, zobaczymy co się tu uda znaleźć. Jest to piękne miejsce nad jeziorem i podobno było używane w celach kultowych jeszcze długo przed nastaniem chrześcijaństwa, więc pewnie to miejsce ma takie pozytywne wibracje. O właśnie, jeden z najbardziej okazałych nagrobków na całym cmentarzu. A tu spoczywa żona Augustssona. Nie wiedziałam, że tak będzie, a przypadkiem znalazłam.
i znacznie skromniejszy jest ten nagrobek. Oni nie byli bogaci, byli biedni, nie znali się za bardzo na rolnictwie i nie bardzo im szło i z jakiegoś powodu leżą osobno. Chyba znalazłam lokal na dzisiejszą noc. Taka oldschoolowa wiata, nie jest tu zbyt ładnie. Mogłabym rozbić namiot, ale znacie moją skłonność do wiat, więc jeżeli jest, to biorę. Jest tu taki ultra stary tapczan i na nim się położę. Nieźle mi dziś idzie, już mam 32,5 km za sobą. No, drogą idę, więc szybko idzie i ładne są widoki. A teraz jestem w Muzeum Parku Narodowego Hardangervidda, który znajduje się tam. Te wszystkie góry na horyzoncie, to jest taki pawilon widokowy. To właśnie jest Hardangervidda. Ja śmignę od wschodu, tak jak już wspominałam. Od tej strony już w ogóle mało jest śniegu, prawie że w ogóle, ale nie ma za to szlaku, bo jedyny sposób do stania się tam to jest przepłynięcie kilkadziesiąt kilometrów łodzią, statkiem. No a tego nie chcę robić, więc jeszcze przejdę te tam 17 kilometrów do Yukon i dopiero wtedy na szlak. Mało mam czasu dziś, bo poluję na chatkę. Ma być chatka właśnie za 12 km, a jest 16:10, więc no szkoda mi wydawać kasę na bilet, żeby spędzić w muzeum parę minut, więc zarówno Hardangervidda, jak i muzeum muszą poczekać na inne czasy, ale tak ogólnie mogę się tu pokręcić, pooglądać tylko tej głównej wystawy, nie obejrzę, ale ogólnie jest tu fajnie, dużo turystów. Tutaj jest właśnie przystań, z której można popłynąć przez całe to wielkie jezioro zaporowe. Ono tu ma tylko taką zatoczkę, jest naprawdę wielkie. Dość już późno na lunch, ale nie byłam w ogóle głodna, bo rano zjadłam w sklepie taką dosyć tłustą sałatkę. A teraz wreszcie czas na lunch i mam burgera z łososiem. Kupiłam takie 2 burgery. Takie już gotowe. O, tak to wygląda. I tu jest drugi, już w mojej kanapce, ten jest na jutro. Dodałam trochę sosu, więc bardzo fajna kanapka. Łosoś był w promocji. Jeszcze targam banana. No i ciasteczka jeszcze skrupię, a nie za dużo będę jeść, bo jednak 12 km to nie jest tak dużo i chatka na mnie czeka. No, spoko, bardzo dobra. Zjeżdżają się już turyści vanowi i camperowi, bo tu jest taka przystań i darmowy parking, bo jest dużo zakazów parkowania, więc nie jest łatwo takie miejsce znaleźć, ale to jest właśnie w pełni ok. Jest już jeden van, drugi van właśnie przyjechał i camper. Kiedyś jak już nie będę tyle łazić, to takie coś mi się bardzo podoba. To sobie jeździć i siedzieć w ładnych miejscach, zamiast tak się męczyć jak ja.
Lokal, do którego zmierzałam, to nie chatka, ale wręcz schronisko, bardzo stare, z 1873 roku. No i cudownie byłoby się tam przespać, ale niestety klucz DNT nie pasuje do kłódki. Widocznie mają jakąś osobną, no w sumie się nie dziwię, bo to jest przy głównej drodze i wszyscy by tu przychodzili. Pewnie trzeba gdzieś w jakimś osobnym biurze, pewnie w Rjukan pozyskać klucz. O, szkoda, super jest to schronisko, bardzo ładne. Ale na pocieszenie jest otwarta szopa i będę spać w szopie właśnie. Zaraz Was zaproszę do środka, tylko przejedzie samochód, bo jakby nie chcę, żeby widzieli wszyscy, że wchodzę do szopy. O. O. No i tak tu już posprzątałam podłogę. Że akurat na mój materac jakieś graty leżą, ale będzie dobrze. Cieplutko, nagrzane. Pewnie będzie ok. Jest studnia z wodą, ale niestety WC jest też zamknięte na kłódkę, do której nie pasuje klucz DNT. I są tu jakieś roboty budowlano-wykończeniowe. Coś tu robią z drogą naokoło. Mam nadzieję, że robotnicy nie przyjadą o świcie. Zobaczymy. Dobranoc. Za tą skalną ścianą jest jeden z bardzo wielu tuneli norweskich i jak w wielu przypadkach jest ścieżka do obejścia tego dla pieszych i rowerzystów, a ze ścieżki można zobaczyć coś bardzo ciekawego. Wodospad, który nie istnieje. Wodospad Rjukan, który swego czasu do początku XX wieku był ogromną atrakcją. 105 metrów swobodnie spadającej wody. Piękna rzecz w takim kanionie. Ale wybudowano zaporę i elektrownię i tak jak bardzo wiele rzek i wodospadów, wodospad został zniszczony i już go praktycznie nie ma. Woda jest kierowana tunelami tam na dole właśnie do elektrowni, a tutaj ledwo kapie jakakolwiek woda, więc no takie są skutki cywilizacji. Tu jest taka tablica, która o tym opowiada i jest zdjęcie tego wodospadu, jak on wyglądał przed wybudowaniem tych wszystkich tutaj zapór. O, tak wyglądał ten piękny wodospad. To nie tylko elektrownia, ale też fabryka azotu i w czasie II wojny światowej, jak Niemcy to zajęli, to była obawa, że będą tutaj produkowali broń jądrową, no i alianci intensywnie to wszystko bombardowali, tu się straszne rzeczy działy w czasie wojny. Nie mam szczęścia. Niestety paczka, która miała czekać na poczcie w Rjukan, nie dotarła jeszcze. No i jest 10 rano, a następna poczta przyjeżdża jutro o 10 rano, no więc muszę tu czekać, mimo że jest super pogoda i mogłabym iść, to muszę czekać 24 godziny, także przeszłam gdzieś tylko 8,5 km. Bez szału, no i nie bardzo nawet wiem co robić, to znaczy za mną jest biblioteka i zaraz idę pisać vloga. Obejrzę sobie miasto, ale poza tym to nie wiem, pójdę na zakupy. Pani w informacji turystycznej powiedziała, że nie mają innego muzeum poza tym, które już minęłam, takim industrialno-wojennym. Nie bardzo mi się tam chce wracać, jakby to tam już byłam.
Jest kościół, ale pani powiedziała, że na pewno jest zamknięty, więc to też odpada, no i poza tym to tu nic nie ma. Mogę iść na basen, ale przecież nie mam kostiumu kąpielowego, więc nie wiem co będę robić, ponudzę się, będę mieć Niro Day, co zrobić, takie życie, no mam nadzieję, że ta paczka jutro dojdzie. Blog napisany, teraz zwiedzam miasto i patrzcie na tą na ten rewelacyjny pociąg drewniany. Świetny jest, tu jest stacja kolejowa. Nie bardzo tu widzę perspektywy spania, bo ktoś tu pilnuje, ale fajnie to wygląda. Kościół z 1915 roku, też w takim kamiennym, monumentalnym stylu, jak te wszystkie industrialne budynki. Oblazłam całe miasto w poszukiwaniu jakiejś darmowej miejscówki, ale bezskutecznie. Wszystko jest zabudowane, nie ma takich zagajniczków żadnych. To spore miasteczko jest, no i wiele się tu dzieje, więc rozbiłam namiot. Poszłam kawałek szlakiem w górę i znalazłam płaskie miejsce. A to dlatego, że jest tutaj bunkier z II wojny. O, byłam w środku, ale tam są jakieś zgniłe deski, zimno, mokro. Pogoda ma być dobra, nie będzie padało, więc niech będzie już namiot. Jest bardzo ciepło i raczej sucho, chociaż tu jest właśnie wypływ z bunkra, jak pada deszcz. W ogóle tam jakaś woda leci, to właśnie w to miejsce, gdzie stoi mój namiot, no ale nie będzie padało. Tak, byłam w sklepie. Dni Niro to są dni pracowite. Większość dnia spędziłam w bibliotece pisząc bloga, a potem byłam na właśnie zakupach. Jak już stwierdziłam, że nie ma żadnego miejsca do spania, byłam też na dworcu. Pani w sklepie mówiła, że nie wie, czy dworzec jest otwarty w nocy. Już dałam spokój. No i jedzonko właśnie. Kupiłam na następne dni. To będzie aż 5 albo i 6 dni. No więc jest tego sporo. Te cięższe rzeczy to są do zjedzenia na miejscu. Takie rzeczy jak jogurt i pomidory w kartoniku są do zjedzenia już. No i mleko czekoladowe i sok. No zbankrutuję na tych mlekach czekoladowych i sokach, ale są pyszne i nie mogę się powstrzymać. I kupiłam jeszcze nową moskitierę. Ponieważ moja moskitiera nie ma wokół szyi zaciągania i to było beznadziejne. To jest taka dla wędkarzy, ma i materiał na czubku głowy i jest zaciągana i jest naprawdę bardzo drobna, więc te drobne meszki też powinna nie wpuścić do mojej twarzy. O, tak wygląda po wyjęciu z pudełka. To jest góra, no i sznurek wokół szyi. Jest naprawdę cieniutka. Dobre wiadomości z rana. Paczka jest już o 4 nad ranem, obudziłam się, bałam, że nie dojdzie i co ja będę robiła cały weekend i w ogóle co ja zrobię, ale paczka jest po prostu. Okazuje się, że to tak jak w Polsce zbierają pocztę o 14 i po prostu nie zdążyli zabrać paczki i dlatego szła 3 dni, a nie 2, ale jest, można otwierać i iść dalej. Oczywiście na pewno jesteście ciekawi, co jest w środku tej paczki. Najważniejsze są nakładki przeciwsłoneczne. Mama je zapakowała w pudełko po płycie, żeby się nie złamały, w watę. Po drugie są skarpety wodoodporne, te nowe, które doszły dzień po tym, jak poleciałam do Norwegii, bo te stare przeciekają, więc mam nowe. Koszulka z długim rękawem, ona ma tylko 100 gramów, jest bardzo cienka. Zrobiło się tak zimno, że jakoś zamarzyłam o niej i poprosiłam o nią. Teraz już znowu jest ciepło, więc no, ale może na północy się przyda. Worek na śmieci zamiast Nylofium, bo Nylofium puszcza mi wodę, nie jestem z niego zadowolona. No i antybiotyk Augmentin, który zostawiłam w domu, a potem dostałam zapalenie oskrzeli, zaczęłam pluć zielonymi glutami z krwią i zaniepokoiłam się troszeczkę. No w międzyczasie mi przeszło, ale poniosę je na wszelki wypadek jednak.